Siema, tu Wahacz. Nowy rozdział w historii Volvo. Taki obraz miałem w głowie po pierwszej zapowiedzi EX90, czyli największego flagowego SUV-a tego producenta, oferowanego już tylko jako elektryk. Teraz normalnie go testując na drogach, mogąc zweryfikować, jak to auto wypada w rzeczywistości, zapraszam na film. Pod kątem nadwozia o rewolucji trudno jest mówić, ponieważ EX90 wciąż zdecydowanie wygląda jak Volvo, tylko trochę zmodyfikowany i od spalinowej XC90 odróżnia się głównie stopniem zabudowania przedniego pasa, a także projektem świateł, w tym wypadku już obojętnie czy z przodu, czy z tyłu. Porównanie do XC90 jest nieprzypadkowe, ponieważ testowany elektryczny model można postrzegać za to, czym była właśnie XC90 dekadę temu i o czym wspominałem na wstępie, czyli jako punkt odniesienia dla kolejnych aut tej marki, tym razem już stawiających na elektryfikację. Osobiście przyznam, że XC90 podoba mi się trochę mocniej, ale EX90 też jest naprawdę ładnym SUV-em dla osób, które poszukują bardziej prostego i minimalistycznego designu. Zostając jeszcze w temacie porównań, bohater tego filmu jest większy od swojego spalinowego odpowiednika, ma 504 cm długości i 196 cm szerokości, zatem mamy rozrost o 9,3 cm, co czyni go największym modelem w całej gamie Volvo i łatwo można to dostrzec, bo w połączeniu z masywnością podwyższonego nadwozia EX90 prezentuje się naprawdę monumentalnie. Ja do jazdy dostałem egzemplarz z najbogatszej wersji Ultra, która cechuje się tylko innym wzorem felg od biedniejszych. Volvo nie oferuje tutaj też żadnych opcjonalnych pakietów stylistycznych. Wspominane felgi mają 21 cali, a za 4550 zł ekstra zostały one zastąpione w pokazywanym samochodzie 22-calowymi obręczami. Jego barwa lakieru z kolei nie wymaga dopłaty. We wnętrzu także można mówić o ewolucji tego, co znaliśmy w Volvo w ostatnich latach i kabina prezentuje się moim zdaniem bardzo ładnie, pasuje i do tego, jak zaprojektowane zostało nadwozie i do już tak ogólniej klasy samochodu. Względem starszych spalinowych modeli mamy tutaj jednak postawienie na jeszcze większy minimalizm, jeśli chodzi o fizyczne elementy sterujące. I to jest minus EX90. Na drzwiach chociażby mamy tylko 2 sterowniki szyb, zamiast takich tradycyjnych 4, aby przełączyć się z otwierania, zamykania przodu na tył i odwrotnie, trzeba wcisnąć ten przycisk, wymaga to więcej uwagi. Też obecność klamki tutaj, bardzo blisko sterowników szyb, jest moim zdaniem gorszym pomysłem, niż gdyby była w bardziej tradycyjnym miejscu, gdzieś w tym obszarze albo tu. Z drzwi zniknął za to joystick do regulowania położenia lusterek. Aby to zrobić, trzeba teraz wejść w menu ekranowe i tutaj można się przełączać pomiędzy lewym i prawym, a już bezpośrednie dostrajanie odbywa się przy pomocy przycisków na kierownicy. Tutaj też można tylko te lusterka złożyć i wiadomo, nie robi się tego bardzo często, ale jeśli już trzeba, no to jest to mniej wygodne, bardziej absorbujące niż takie tradycyjne rozwiązanie. Te wszystkie operacje po ciemku wykonywać trzeba na wyższym poziomie trudności, ponieważ, i to nie jest żart, w testowanym modelu nie ma podświetlonych przycisków na kierownicy, mamy tylko takie paski sygnalizujące, gdzie mniej więcej te przyciski wokół nich mogą być i w samochodzie za te pieniądze jest to moim zdaniem coś niepojętego. Za to, co ciekawe, zdecydowanie mniej moim zdaniem istotne, grafiki na manetkach są już podświetlone. Na manetkach nie ma za to sterowania światłami poza przełączaniem drogowych, nie ma też żadnego innego fizycznego elementu za ten obszar odpowiadającego. Aby coś zmienić, trzeba znowu wejść w menu i tutaj mamy sekcję świateł. Lewa manetka odpowiada za to za wycieraczki. Przetarcie szyb odbywa się poprzez jej obrót i nie jest to moim zdaniem optymalne, ponieważ czasami wrzucając kierunkowskaz można tą końcówkę obrócić przez przypadek, mnie się zdarzyło. Z poziomu tego menu reguluje się również kierownicę, ona jest elektryczna, ale zamiast takiego tradycyjnego grzybka trzeba wejść w odpowiednie miejsce i skorzystać z przycisków na kierownicy. Dodatkowo, jeśli ktoś chciałby otworzyć schowek przed pasażerem, no to również nie ma jakiejś zwykłej dźwigni, tylko trzeba kliknąć w ekran. Gdy nie wchodzi się w nic tutaj, przyciski z prawej strony kierownicy służą za obsługę audio, głośność, piosenki, nie mam co do tego zastrzeżeń. Z lewej strony mamy sterowanie elektronicznymi zegarami oraz aktywnym tempomatem, ale bez jego aktywacji, ponieważ ona odbywa się przy pomocy prawej manetki, która służy do wyboru biegów, powiedzmy, to znaczy jazdy do tyłu czy do przodu. Aby aktywować tempomat, trzeba jeszcze raz, mając D odpalony, wychylić manetkę do dołu. Wymagało to u mnie chwili poszukania, ale ogólnie uważam, że jest to równie dobre pod kątem ergonomii rozwiązanie, niż gdyby był tutaj jakiś dodatkowy przycisk aktywacyjny.
Elektroniczne zegary w EX90 są mniejsze i skromniejsze, jeśli chodzi o funkcjonalność względem starszych Volvo. Można wyświetlić wskazania z mapy, asystentów bezpieczeństwa. Teraz akurat jestem w takim miejscu, że innych pojazdów czy linii on nie wykrywa, ale normalnie na drodze widać tutaj inne samochody i to działa całkiem sprawnie. Jest także taki podstawowy widok. Nie ma nawet komputera podróżnego. Tego mi brakowało, żeby coś sobie sprawdzić, jeśli chodzi o zużycie energii, tego typu sprawy. Trzeba wejść znowu w ten ekran środkowy i tutaj mamy chociażby możliwość resetu. Wolałbym mieć te informacje tutaj przed oczami, tym bardziej, że dużo przestrzeni się przecież marnuje. Wyświetlacz, do którego już się odnosiłem nieraz, jest ogromny, ma 14,5 cala i też oferuje bardzo dobrą jakość. Mamy tutaj oprogramowanie zintegrowane z usługami Google, co oznacza chociażby obecność map, tak jak na smartfonie, ale bez konieczności podłączania tego smartfona z aktualnością tras, punktami zainteresowań. Można się zalogować na swoje konto Google. Mamy też asystenta, to się naprawdę przydaje w codziennym użytkowaniu. Jest też dobrze zagospodarowana ta przestrzeń. Można mieć albo mapę na przykład pełnoekranowo, albo można sobie podzielić ten ekran na informacje też na dole dodatkowe, chociażby z systemu audio. Mamy skróty do tych rzeczy, które pokazywałem przed chwilą, na przykład otwieranie schowka, czy coś w tym stylu. Te, które ostatnio wykorzystujemy, tutaj się pojawiają, więc ogólnie zostało to tak dobrze zaprojektowane, jak się tylko da, jeśli chodzi o sposób obsługi, ale wciąż moim zdaniem problemem jest tutaj idea, że po prostu zbyt wiele rzeczy zostało tutaj upchniętych. Zamiast mieć swoje fizyczne elementy sterujące, pewnych rzeczy po prostu przeskoczyć się nie da. Panel klimatyzacji jest oczywiście również częścią wyświetlacza głównego, niestety. Tak wygląda on pełnoekranowo. Widok jest przejrzysty. Z tego poziomu tylko można regulować siłę nawiewu, jeśli nie mamy ustawionego automatycznego. Też w przeciwieństwie do Volvo o spalinowym rodowodzie, jeśli chcielibyśmy włączyć odparowywanie szyb, no to nie ma już żadnych tutaj fizycznych przycisków, tylko trzeba to robić również stąd, a zmiana temperatury czy podgrzewanie foteli, coś w tym stylu odbywa się poprzez odpalenie takiego niewielkiego menu. W formie fizycznej mamy za to na tunelu środkowym pierścień do sterowania multimediami, regulację głośności, wygaszanie albo odpalanie muzyki i zmiana piosenek. Dobrze działa i też przyznam, naprawdę ładnie wygląda. W sąsiedztwie mamy uchwyty na kubki, indukcyjną matę do ładowania. Jest także jeszcze w podłokietniku schowek. Z przodu mamy także dwa porty do ładowania, znajdują się tutaj. W ich sąsiedztwie od razu obecna jest taka półka miękko wyścielana, więc jeśli się ładuje jakiś telefon czy coś w tym stylu, no to można go tam położyć. Kolejne dwa USB-C są z tyłu. Mogłyby mieć one tylko jakieś ramki wokół siebie srebrne czy coś w tym stylu, ponieważ w tym morzu czerni może być ciężko je dostrzec. Trochę wyżej mamy panel do sterowania drugim rzędem, jeśli chodzi o klimatyzację. Ogólnie sposób obsługi EX90 mnie rozczarował. W takim zwykłym użytkowaniu, że się rusza, ustawi muzykę, dojedzie i tyle, jest ok, ale jeśli dzieje się coś odmiennego od tego scenariusza i wcale nie niezwykłego, przykładowo jest zmiana kierowcy i nowy musi dostroić lusterka, albo chce się zresetować komputer pokładowy, no to wszystko wymaga więcej uwagi niż potrzeba. Nie wiem, z czego to wynika, czy z chęci oszczędności, w co przy takiej klasie auta trudno jest mi uwierzyć, czy ludzie z Volvo faktycznie mieli taką koncepcję, aby auto było możliwie minimalistyczne, powiedzmy futurystyczne i aby po prostu coś zmienić, odciąć się od przeszłości. Efekt jest w każdym razie nietrafiony i jest to smutne tym bardziej, że Volvo ma to wszystko zrobione tak jak trzeba w swoich innych aktualnych modelach z czasów spalinowych, gdzie co najwyżej można było trochę kręcić nosem na brak fizycznego panelu klimatyzacji i tyle, i wystarczyło, aby nic tutaj nie ruszało. Za to niezmiennie na wysokim poziomie pozostała jakość wykonania kabiny. Nie ma tutaj jakichś tanio wyglądających fragmentów, jest za to dbałość o detale i może nie tak luksusowo wyglądająca, ale przyjemna wełniana tapicerka, nie wymagająca dopłat. Czas zostawić wnętrze i skupić się na właściwościach jezdnych, a w tym obszarze nie powiem o EX90 złego słowa, ponieważ samochód jest wręcz idealnym dużym krążownikiem. Względem XC90 wydaje mi się, że Volvo poczyniło jeszcze lekki postęp w zapewnieniu efektu komfortowego płynięcia po drodze i izolacji od otoczenia, a bezgłośna praca silnika elektrycznego dodatkowo ten efekt potęguje. Swoją cegiełkę w egzemplarzu testowym dorzuciło też pneumatyczne zawieszenie za 13 000 złotych ekstra, które na bieżąco dostraja pracę amortyzatorów do warunków, w tym przy wyższych prędkościach obniża lekko zawieszenie. Powoduje to, że nawet wybierając 22-calowe felgi, jazda EX90 była płynna i naprawdę przyjemna. Też nadspodziewanie stabilna, bo EX90 mało wychyla się na zakrętach jak na takiego SUV-a. Zawieszenie i akumulatory na dole robią tutaj robotę.
Układ kierowniczy dobrze do stylu zawieszenia się dopasowuje, ponieważ auto ma również płynne reakcje na ruchy kierownicą. Nie jakieś opóźnione albo szarpane, ale takie zapewniające dobrą pewność prowadzenia. Niemniej jednak EX90 nie zachęcało mnie do jakiegoś ostrzejszego brania zakrętów, tylko do odprężającego połykania kolejnych kilometrów. Musiałem się jedynie pilnować, jeśli chodzi o ograniczenia prędkości, ponieważ w jak mało którym aucie łatwo można tutaj przekroczyć dozwolony limit, nawet nie zdając sobie z tego sprawy i wcale nie chcąc tego robić, bo po prostu tej prędkości się nie czuję. No i też układ napędowy dodatkowo takie przekroczenie ułatwia, tak auto przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Volvo EX90 oferuje 3 różne układy napędowe. Ja do jazdy dostałem najmocniejszy, ale decydując się na mniej ekstremalne rozwiązanie, można wybrać wariant z pojedynczym silnikiem elektrycznym, który napędza tylną oś i generuje 279 koni mechanicznych. Później mamy już wariant z napędem na 4 koła nazwany Twin Motor o mocy 408 koni, a na szczycie jest testowane Twin Motor Performance rozwijające aż 517 koni mechanicznych. Przy takiej mocy nie ma co się dziwić, że nawet nadwozie ważące niemal 2800 kg można rozbujać do setki tak sprawnie i wrażenia z przyspieszania ogólnie są super, przy czym moim zdaniem taka moc w EX90 jest niepotrzebna na co dzień z racji na nastawiony na relaksującą jazdę charakter samochodu, a wręcz czasami testowane Volvo przyspieszało mi po prostu zbyt łatwo i tutaj odnoszę się do ryzyka nieświadomego pojechania ponad limit prędkości. Nie powiem, aby mi to jakoś mocno dokuczało podczas jazdy, ale wzmocniony silnik wymaga dopłaty 20 000 złotych względem wariantu 408-konnego i osobiście bym pewnie tej kwoty nie dorzucał. Z kolei różnica względem Twin Motor 408, a Single Motor 279 koni to 30 000 złotych i tutaj już pewnie bym się skusił, ale głównie z racji na napęd na 4 koła, który nigdy nie wiadomo kiedy w takim drogowym czołgu może się przydać. Nawet jednak mając najmocniejsze EX90 nie jest aż tak źle, jeśli chodzi o wyrywanie auta do przodu ze względu na zastrojenie pedału gazu na ustawieniach normalnych. Samochód można przełączyć w tryb performance i wtedy reakcja się mocno wyczula i nawet lekko wciskając prawy pedał można liczyć na pewne wbicie w fotel i płynne podróżowanie może być utrudnione. Jednak w domyślnym trybie auto reaguje trochę jak spalinówka, to znaczy przyspieszając normalnie, na początku delikatniej zaczyna zwiększać prędkość, a później dopiero konkretniej i nie jest to moim zdaniem zarzut, tylko zaleta, bo wciąż dostajemy powtarzalność i sprawność reakcji typową do elektryka i odpowiednią dynamikę, ale bez konieczności myślenia o tym, aby delikatnie obchodzić się z pedałem gazu. No i też wystarczy trochę mocniej go wcisnąć, aby nawet w trybie normal zrobiło się naprawdę konkretnie. Ogólnie Volvo zgrabnie połączyło tutaj tak dużą moc z faktem, że EX90 to nie jest sportowy bolid, a drogowy krążownik. No właśnie, krążownik, tylko czy na długie trasy? Jest to pytanie zasadne, ponieważ nie mamy tutaj do czynienia ze spalinowymi Volvo z dużymi zbiornikami paliwa, tylko z elektrykiem. I to dużym i ciężkim, zatem aby zapewnić mu rozsądny zasięg, producent w wariancie jednosilnikowym zastosował konkretny akumulator 102 kWh netto, a Twin Motor oznacza już pojemność 107 kWh netto. Z kolei zużycie energii samochodu przy temperaturze około 10 stopni na plusie wychodziło mi odpowiednio 18-19 kWh na 100 km w Warszawie i na zwykłych drogach poza miastem, 26 kWh na ekspresówkach i do okolic 30 kWh na autostradach. Muszę przyznać, że jak na auto z takim nadwoziem są to naprawdę rozsądne wartości, które pozwalają, podróżując z prędkościami poniżej 100 km na godzinę, pokonać do 500 km bez podjazdu na ładowarkę, a na drogach szybkiego ruchu, jadąc bez szaleństw, realne jest około 350-400 km. Nie jest więc źle, ale do spalinowych Volvo trudno jest to niestety porównywać. Ładować EX90 można albo prądem zmiennym poprzez kabel typu drugiego i wtedy auto osiągnąć może do 11 kW. Biorąc pod uwagę akumulator, trzeba wtedy liczyć cały dzień lub noc na ładowanie do 100%. Zatem bardziej światem EX90 są moim zdaniem szybkie ładowarki i tam poprzez złącze CCS samochód osiągnąć może katalogowo do 250 kW.
Mnie jednak takiego wyniku nie udało się osiągnąć. Na 400 kW ładowarce maksymalnie co uzyskałem to chwilowo 200 kW, jak podpiąłem się przy 25%, później przy 30% prędkość spadła do okolic 150 kW i utrzymywała się tam do 75%, by później znowu spaść do 95%. Na ładowarce 175 kW max co wyciągałem to około 150 kW przy podobnej krzywej ładowania, zatem to raczej nie ich wina, a po prostu AX90 tak ma i do katalogowego maksimum można zbliżyć się tylko przy mocno rozładowanym akumulatorze. Wciąż ładowanie 25-80% trwało około 28 minut, więc tragedii nie ma, ale też nie ma się czym zachwycać. Podjeżdżając pod ładowarki, czy też ogólnie na jakichś ciaśniejszych przestrzeniach przydaje się system kamer 360 stopni, który pojawia się dopiero w topowej wersji Ultra w standardzie, co jest moim zdaniem sporym minusem konstrukcji cennika, biorąc pod uwagę rozmiary samochodu. Jeśli chodzi o jakość kamer, to na przykład względem XC90 polepszył się ich widok z lotu ptaka, mamy także nowy widok 3D, ale jakość poszczególnych kamer przy normalnym widoku nie jest jakaś powalająca. Wciąż jest ona ok, ale jak na samochód tej klasy i to zupełnie nowy, nie ma się czym chwalić. Podoba mi się za to bardzo nowość dla Volvo, czyli prezentacja w centymetrach odległości od przeszkody. Naprawdę przydaje się to podczas na przykład dojeżdżania do ściany, tym bardziej, że komputer nawet przy niewielkich dystansach pokazuje wciąż wartości w centymetrach, a nie ogólny komunikat, że jest blisko. Wciąż jednak AX90 jest dużym autem i wymaga więcej uwagi podczas jazdy. Zwłaszcza w mieście, ale nawet poza nim pasy robią się jakby węższe w porównaniu do zwykłych samochodów. W standardzie za to w AX90 dostajemy system Safe Space, który składa się z szeregu czujników, wliczając w to lidar, czyli garb na dachu będący laserem impulsowym. Skanuje on drogę do 250 metrów przed samochodem i wykrywa pieszych czy pojazdy, które mogą stanowić zagrożenie, zanim człowiek je jeszcze dostrzeże. Współpracuje też z innymi czujnikami. Nie miałem w AX90 na szczęście żadnej sytuacji, gdzie Safe Space mogłoby się bardziej wykazać, ale ogólnie asystenci działali bez zarzutu. Aby wejść w posiadanie Volvo AX90 przyszykować trzeba minimum 399 900 zł i wtedy dostaje się rozsądny poziom wyposażenia, to znaczy światła LED, elektrykę foteli, klimatyzację, systemy bezpieczeństwa i inne drobiazgi, które na pokładzie powinny być za takie pieniądze, ale nie ma co wtedy oczekiwać specjalnie klimatu premium. Środkowe Plus jest moim zdaniem rozsądniejsze, bo tam dopłacając 30 000 zł dochodzi chociażby wyświetlacz head-up, audio firmy Bose, elektryka kierownicy, klimatyzacja dla trzeciego rzędu siedzeń czy lepsze wykończenie. Całościowo przy tak drogim samochodzie za te rzeczy byłbym w stanie dopłacić. Testowane Ultra to przede wszystkim masaż foteli, adaptacyjne światła LED i kamery 360 stopni. Tam już wyposażenie jest bardzo dobre, chociaż fakt zostaje, że LEDy Pixel HD, a przynajmniej kamery 360 stopni mogłyby być już dostępne w standardzie na środkowej półce, czyli w Plus. Za to co ciekawe, zawsze w standardzie w AX90 dostaje się panoramiczny dach. Niestety nie ma on fizycznej rolety, jedynie filtrujące promienie UV szkło. Przy jesiennym słońcu nie czułem, aby mnie ono przypiekało, ale w lato może być gorzej, no i też jasność nad głową nie każdemu musi odpowiadać przez cały czas, dlatego dla mnie roleta zdecydowanie powinna być. Ewentualnie w przypadku jej braku dach mógłby zamienić się na liście wyposażenia opcjonalnego i standardowego, np. z kamerami 360 stopni. W samochodzie nie dostaje się także kluczyka z przyciskami, jest jedynie karta i taki mały dodatkowy. Samochód ani razu nie zawiódł i otwierał się i zamykał sprawnie, ale znowu względem starych kluczyków z Volvo wyposażonych normalnie w przyciski, mnie rozwiązanie z AX90 dawało poczucie mniejszej kontroli, a co za tym idzie mniejszego komfortu psychicznego podczas użytkowania. Wracając do wersji Ultra, to tam dopłaty wymaga tylko kilka rzeczy, rewelacyjny audio Bowers & Wilkins, wspominane pneumatyczne zawieszenie, a także co rozczarowujące, system półautonomicznej jazdy Pilot Assist, który mógłby być częścią pakietu Safe Space, skoro Volvo tak się nim szczyci. W każdym razie maksymalnie doposażone, prezentowane AX90 kosztuje około 565 000 zł. Decydując się na wariant z drugiego końca cennika, czyli możliwie tani, można mieć samochód również w wersji Core za 4946 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Rata taka możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%. Dodatkowo widzowie, wpisując uwagę do zamówienia na stronie Wahacz Free, mogą mieć darmowe dostarczenie wybranego auta. Link do oferty wrzuciłem w opisie filmu. Najbardziej zwracającym uwagę elementem dekoracyjnego oświetlenia wnętrza w AX90 są panele na drzwiach o bardzo przyjemnym wzorku.
Poza tym mamy rozproszone, też kiepsko widać w kamerze, podświetlenie kieszeni w tych drzwiach, a także przestrzeni pod tunelem środkowym. Jest także lampka na podsufitce, rzucająca blask na wierzchnią część tego tunelu oraz bardzo przyjemnie podświetlony element do sterowania systemem audio. Przyciski przełączniki podświetlone są nie wszystkie, tak jak pokazywałem już wcześniej, na neutralny biały kolor i nastrój, który tworzy to wszystko, mnie się podoba. Jak na Volvo przystało, nie ma to jakichś ostrych kształtów czy kolorów, ale jest stylowo i też nie ponuro. Wzorek pojawia się także na desce rozdzielczej przy wychodzeniu z samochodu. Szkoda, że nie znalazłem w żadnym menu opcji, aby świecił się lekko również podczas jazdy. Przednie światła EX90 mają podobną filozofię jak w przypadku spalinowych modeli Volvo, to znaczy oparte są o literę T, mającą być odzwierciedleniem młota Tora z mitologii nordyckiej. Tym razem nie są one jednak jednym kształtem, a składają się z lekko oddzielonych od siebie segmentów, niżej są też kierunkowskazy. Wszędzie na froncie oczywiście są LEDy, tak samo jak w kierunkowskazach w lusterkach. Z tyłu mamy również motyw typowy dla Volvo z ostatnich lat i również producent postawił tym razem na, powiedzmy, pokrojenie dotychczas jednolitych LEDów. Efekt jest moim zdaniem udany, czy to tutaj, czy z przodu, bo nastąpiło odczuwalne odświeżenie sygnatury świetlnej samochodu, a zarazem wciąż wiadomo, z jaką marką mam do czynienia, no i jak dla mnie te światła po prostu ładnie wyglądają. W wariancie 7-osobowym EX90 w drugim rzędzie mamy 3 niezależne fotele, które można przesuwać również przód, tył, tak wygląda maksymalnie przesunięty do przodu, a tak do tyłu. Ja też przy maksymalnie przesuniętym do tyłu pokażę, ile mam miejsca na nogi i przy przednim fotelu ustawionym pod siebie jest duży zapas, też duży jest panoramiczny dach, ale nie mam problemów z miejscem nad głową, ponieważ w naturalnym ułożeniu ląduje on akurat na jego końcu. Ten koniec nie jest taki standardowy jak zazwyczaj w samochodach, że jest pionowy, a później poziomy, tylko bardziej taki skoszony pod kątem 45 stopni i dzięki temu mam jeszcze taki zapas. Tylna kanapa jest wyposażona w rozkładany podłokietnik, nie ma za to wystającego tunelu środkowego. Ilość miejsca w trzecim rzędzie zależy oczywiście od konfiguracji rzędu drugiego. Gdyby fotel tam był przesunięty maksymalnie do przodu, to miałbym całkiem niezły zapas miejsca na nogi, ale jeśli byłby maksymalnie przesunięty do tyłu, no to nie miałbym możliwości siedzenia w tym miejscu. Obojętnie jak te fotele z przodu są ustawione, to nad głową nie mam zapasu też i musiałbym się całkiem wyraźnie schylać. Jeszcze dla formalności, miejsca 6-7 w Volvo EX90 prezentują się tak w całej okazałości. Przy rozłożonych wszystkich siedzeniach kufer samochodu ma wciąż rozsądne 384 litry. Trzeci rząd można składać albo rozkładać elektrycznie. Szkoda tylko, że tutaj również zamiast fizycznych, zwykłych przycisków mamy takie płytki dotykowe, które dają mniejszą informację zwrotną. Przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń kufer ma 1057 litrów. Próg załadunkowy ogólnie jak na auto tego typu nie jest tutaj zbyt wysoki, a w testowanym egzemplarzu dzięki pneumatycznemu zawieszeniu można go naprawdę jeszcze obniżyć. Kształty w bagażniku są regularne, a otwór duży. Na bocznych ściankach w bagażniku mamy po haczyku. Z prawej strony więcej się dzieje, ponieważ poza przyciskami do sterowania mamy także złącze 12V, a także niewielką kieszeń w nadkolu. Pod podłogą jest jeszcze pokaźny schowek. Po złożeniu wszystkich foteli poza pierwszym rzędem dostaje się 2135 litrów do dyspozycji, a także płaską podłogę. Samochód wyposażony jest także w bagażnik przedni, tego tak zwanego franka, całkiem sporego muszę przyznać i też muszę przyznać, że w porównaniu z innymi Volvo, z jakimi miałem styczność, w których maski otwierały się bardzo wysoko, niemal pod kątem prostym, przez co dla części osób później ich zamknięcie na pewno byłoby trudne, tutaj mamy zdecydowanie mniej ekstremalny kąt otwarcia. Podsumowując, Volvo EX90 zrobiło na mnie niejednoznaczne wrażenie. Z jednej strony w niektórych obszarach, jak jakość wykonania, sposób prowadzenia czy dynamika, ma wszystko, czego można oczekiwać, jeśli chodzi o duże SUV-y do wygodnego podróżowania. Z drugiej strony jednak mamy tutaj rozwiązania w obszarze ergonomii, które dla mnie wypadają kiepsko, zwłaszcza w samochodzie za aż tyle pieniędzy, gdzie można być bardziej wymagającym. To znaczy możliwe jest oczywiście ich zaakceptowanie, bo nie sprawiają one, że EX90 nie da się jeździć czy coś w tym stylu, ale problem jest taki, że nawet nie patrząc w stronę konkurencji, to w gamie Volvo model XC90 wypada pod tym kątem lepiej i jest przyjaźniejszym autem, a jakością, właściwościami jezdnymi czy napędem nie ustępuje on jakoś EX90.
XC90 nie jest oczywiście elektryczne, ale można mieć w nim hybrydę plug-in zapewniającą jakieś 60 km zasięgu na prądzie, więc do bezstrzelestnego, codziennego kręcenia się po okolicy wystarczającą wartość. A przy okazji XC90 skonfigurowana na maksa jest tańsza o 80 000 złotych od prezentowanego na filmie auta. Biorąc to pod uwagę, szukając dużego SUV-a u Volvo, osobiście wziąłbym XC90, a EX90 traktował jako propozycję dla osób, które koniecznie chcą pełnego elektryka i żaden inny napęd ich nie interesuje. I to wszystko, co przygotowałem o EX90. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że i test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!